Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy bomby z niespodzianką. A teraz zajmiemy się biszkoptem. A do biszkoptu potrzebujemy 80 g mąki pszennej tortowej, 25 g mąki ziemniaczanej, 4 jajek, 80 g cukru i szczypty soli. Dodatkowo do przygotowania naszego deseru potrzebujemy słoiczek marmolady pomarańczowej oraz 80 g orzechów włoskich. Do miski dajemy 4 białka jaj, szczyptę soli, włączamy mikser i ubijamy pianę na sztywno. Jak piana jest ubita, dodajemy 80 g cukru. Nie wszystko naraz, tylko troszeczkę partiami. Po każdym dodaniu, tak jak Państwo widzieli, chwileczkę mieszamy, a na koniec mieszamy tak długo, aż nie będziemy słyszeli chrzęstu cukru. Wtedy możemy dodać 4 żółtka jaj, ale pojedynczo. Po ostatnim żółtku wszystko dobrze wymieszajmy i odkładamy mikser. Do środka przesiewać będziemy 25 g mąki ziemniaczanej oraz 80 g mąki pszennej tortowej. A wszystko, jak Państwo już widzą, mieszamy ręcznie, czy to łopatką, czy łyżką jakąś inną drewnianą na przykład. Na koniec wszystko dobrze wymieszajmy, upewnijmy się, że mąka nie osiadła na spodzie, na bokach. A teraz foremka prostokątna o wymiarach 24 na 38 cm, w której sam spód wyłożyliśmy papierem do pieczenia, więc taka zakładeczka później się przyda. Wylewamy ciasto na biszkopt do środka, rozkładamy po całej powierzchni, wyrównujemy. I foremkę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 160 do 170 stopni Celsjusza. I używając grzałek góra i dół pieczemy 15-20 minut. To zależy oczywiście od piekarnika. Pod koniec pieczenia wbijmy patyczek w sam środek ciasta i sprawdźmy, czy się upiekło. Jeżeli się upiekło, wyjmujemy z piekarnika, zrzucamy z wysokości około 50 cm i zostawiamy do całkowitego wystudzenia. Po wystudzeniu odcinamy ranty blaszki od ciasta, wyjmujemy ciasto z foremki. Dzięki tej zakładce, co wcześniej mówiłam, łatwiej zdjąć papier z ciasta. Znowu odwracamy do góry górą i ścinamy wierzchnią skórkę. Jeżeli ją zostawimy, to ciasto nam się rozjedzie i nie będzie się trzymało. I teraz w tak przygotowanym biszkopcie będziemy wykrajać 8 kółek. Zrobimy to za pomocą kubka o średnicy 8 cm. Wycięte kółka stanowić będą podstawę naszego deseru. Po wycięciu wszystkich kółek proszę nie wyrzucać biszkoptu pozostałego, będziemy z nim później pracować. Teraz przygotujemy posypkę, do której użyjemy właśnie tego pozostałego biszkoptu. Będziemy go kruszyć na mniejsze części
a następnie już między palcami, między rękami będziemy jeszcze je rozkruszać na jeszcze mniejsze części, na takie okruszynki. Musimy troszeczkę popracować, bo muszą być to naprawdę małe części. Tak wygląda pokruszony biszkopt przygotowany do dalszej obróbki. A teraz dosypujemy do niego 80 g orzechów włoskich, drobno pokrojonych. Po dosypaniu wszystko mieszamy ze sobą. Posypkę odstawiamy na chwilę na bok, zajmiemy się nią za chwilę. A teraz zbita śmietana. I żeby ją przygotować, potrzebujemy 600 ml śmietanki kremówki 30% oraz około 6 łyżek cukru pudru, takich czubatych. Do miski wlewamy 600 ml śmietanki kremówki 30%, takiej mocno schłodzonej, bezpośrednio wyjętej z lodówki i zaczynamy ubijać na sztywno. W momencie, kiedy mikser, właściwie łopatki miksera zaczną zostawiać takie wyraźne ślady na śmietanie, dosypujemy 6 łyżek cukru pudru, czubatych. Ale proszę Państwa, ta śmietana ma smakować przede wszystkim Państwu. Każdy z nas ma inny poziom słodyczy, więc proszę spróbować, czy tych 6 łyżek wystarczy, czy może więcej, a może mniej. I nadal ubijamy wszystko na sztywno. Prawie wszystkie elementy naszego deseru przygotowane. Ubitą śmietanę przykładamy do rękawa cukierniczego i zostawiamy. Będziemy używać za chwilkę. Na koniec musimy jeszcze przygotować bądź i zrobimy go z 60 ml przygotowanej wody, 2 łyżeczek cukru i 1 łyżki likieru amaretto, opcjonalnie, jeżeli dzieci nie będą jadły deseru. Wszystkie składniki ze sobą mieszamy i dokładnie nasączamy każde kółeczko, które wcześniej wycięliśmy. A teraz musimy zrobić bombę, czyli bierzemy jedno kółeczko, na które wyciskamy 2 warstwy bitej śmietany, a do środka dajemy łyżeczkę, półtorej lub jeżeli Państwo wolą więcej lub mniej marmolady pomarańczowej. Marmolada pomarańczowa jest lekko gorzkawa, mogą Państwo użyć innej, ale proponowałabym lekko kwaśnej. Na górę wykładamy bitą śmietanę, jak Państwo widzieli, i w ten sposób powoli tworzymy kształt bomby. I postępujemy tak z każdym ciasteczkiem. Teraz zajmiemy się obsypywaniem posypką naszych bomb. Delikatnie bierzemy jedno ciasteczko w dłoń i powoli obsypujemy z każdej strony posypką. Jak Państwo widzą, posypka lekko przykleja się do bitej śmietany. Po wstępnym obsypaniu można delikatnie przyklepać tą posypkę, ona zacznie lepiej przywierać i uzupełniać braki, gdzie jej nie ma. I ewentualnie formować ładniejszą półkulę. I robimy tak ze wszystkimi deserami.
Jeżeli by udało się zachować Państwu jakąś bombę na drugi dzień, proponuję przechowywać ją w lodówce, ale myślę, że wszystkie znikną w mig, tak jak u nas się to stało. A ja żegnam się z Państwem, zapraszając na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.